Dziś w odcinku Wyspa Kolumba, Las Wawrzynowy, Piekielny Wąwóz i góry Ananga. Zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj witam Was. Jedziemy na wycieczkę na La Gomerę. Tu jest reszta ekipy. O. Tu możecie jeszcze raz zobaczyć Los Cristianos z portu. Prom na La Gomerę i z powrotem za 5 osób i auto kosztował niecałe 350 euro. Rekomenduję kupno biletów wcześniej, ponieważ trzeba podać sporo danych i to po prostu chwilę trwa. A jak widać, miejsc na promie nie brakuje. Dobra, witam Was z San Sebastián de la Gomera. Przypłynęliśmy dzisiaj tutaj promem, żeby zobaczyć jeszcze jedną wyspę kanaryjską. La Gomera oddalona jest od Teneryfy o niewiele ponad 40 km. Rejs z promem zajmuje 50 minut. Większość turystów przyjeżdża tu na jednodniowe wycieczki z Teneryfy lub przypływa kruzerem na kilka godzin. Idziemy się chwilę przejść, zobaczymy jak to wygląda. La Gomera nazwana też jest Wyspą Kolumbijską, bo to tu zaopatrywał swoje okręty Krzysztof Kolumb przed wypłynięciem w słynną podróż, w wyniku której odkryto Amerykę. Łódź El Telemaco to symbol poszukiwania lepszego życia przez mieszkańców La Gomery. Telemaco był małą łodzią używaną dawniej do transportu towarów z La Gomery na inne wyspy kanaryjskie. W 1950 roku ponad 170 mieszkańców La Gomery zakrętowało się na Telemaco i wyruszyło w kierunku Wenezueli, szukając możliwości ucieczki przed biedą, trudnymi warunkami życia i represjami politycznymi w powojennej Hiszpanii. Podróż była bardzo ciężka, brakowało paliwa, żywności i wody, a statek wielokrotnie napotykał na burze i trudności. Ale finalnie dotarł do portu La Guaira w Wenezueli. Telemaco stał się symbolem emigracji i nadziei, opowieścią o ludziach gotowych zaryzykować życie, by spróbować szczęścia za granicą. Na herbie La Gomery znajdziecie symboliczną wieżę Torre del Conde oraz 3 żaglowce zmierzające do Nowego Świata i napis De aquí partió Colón, czyli stąd wypłynął Kolumb. Przed nami Iglesia de la Virgen de Asunción, czyli kościół wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To tu podobno modlił się Kolumb przed wypłynięciem na nieznane wody Atlantyku. A teraz Was zaskoczę. Znajdujemy się przed domem, w którym przebywał Krzysztof Kolumb tuż przed wyprawą w nieznane. Tutaj pan Kolumb odpoczywał przed kolejną wycieczką swoim kruzerem do Ameryki Południowej, tudzież Środkowej. Skromny to obiekt, ale po cóż mu więcej? La Gomera jest jedną z 3 małych wysp w zachodniej części archipelagu. Ma owalny kształt, podobnie jak Gran Canaria. Na wyspie mieszka około 22 000 mieszkańców, z czego niemal 9 000 mieszka w San Sebastián de la Gomera. Jest ona znacznie mniej oblegana niż inne wyspy. Można tu znaleźć liczne szlaki górskie, zwłaszcza w Parku Narodowym Garajonay, na które spróbujemy się wybrać. Torre del Conde to kamienna wieża obronna z XV wieku. Odegrała istotną rolę podczas powstania Guanczów przeciwko hiszpańskim okupantom. Chodziło o despotyczne rządy Hernana Perazy i jego żony Beatriz de Bobadilla. Podobno była ona najpiękniejszą dwórką na dworze króla Hiszpanii, w której zakochana była większość panów włącznie z królem. Królowa pozbyła się jej z dworu, zmuszając ją do ślubu z gubernatorem La Gomery. Oboje źle traktowali podbitych mieszkańców, narzucając im ciężkie podatki, przymusową pracę i łamiąc umowy zawarte z lokalnymi plemionami. Z tego właśnie powodu Guanczowie wzniecili powstanie. Perez i Beatriz zostali oblężeni w wieży i musieli czekać na odsiecz. Ostatecznie powstanie upadło, ale jeszcze w tym samym roku Perez został zaskoczony i zabity przez lokalnego wojownika za jego romans z Ibali, miejscową autochtonką.
Pomysł wyjazdu na La Gomerę powstał w wyniku inspiracji od mojego kolegi Marka, którego poznałem lecąc na Islandię. Pozdrawiam Cię, Marek. Marek opowiedział mi o niesamowitych lasach wawrzynowych, gdzie robił zdjęcia i tak oto tutaj się znalazłem. Oczywiście mam w planach wizytę w lesie wawrzynowym. Zobaczcie, jaki widoczek. W tle góra Teide. Już wjechaliśmy prawie że na szczyt. Droga jest bardzo ładna. Po obu stronach są ładne widoczki. Tu proszę bardzo, kierowca nasz Sebastian. Na Gomerze w szkołach jednym z obowiązkowych przedmiotów jest nauka gwizdania. Wszystko po to, aby przetrwał tradycyjny język Silbo-Gomero. Dawniej na wyspie nie było dróg, a porozumiewanie się w trudno dostępnych dolinach było wyzwaniem. Gwizdanie umożliwiało przekazywanie informacji na duże odległości, nawet od 5 do 8 km. Język ten został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Na La Gomerze jest oczywiście lotnisko odległe w linii prostej o jakieś 20 km od stolicy wyspy, San Sebastian, ale niestety nie ma tu bezpośredniego połączenia po obrzeżu wyspy, gdyż wszystkie drogi poprowadzone są przez główny masyw górski, przez co przejazd z lotniska do stolicy wymaga najpierw wjechania serpentynami na górę, aby później zjechać kolejnymi serpentynami na dół, przez co cała podróż trwa około godziny. A tutaj turyści z Polski. Tu widzicie jeden ze szlaków prowadzących do San Sebastian. Jesteśmy na punkcie widokowym Mirador de los Roques na wysokości 1115 metrów nad poziomem morza przy drodze prowadzącej w stronę Parku Narodowego Garajonay. Można tu zobaczyć imponujące formacje skalne, w tym charakterystyczny Roque de Agando, widoczny przed nami. Wyspa ma wulkaniczne pochodzenie, ale obecnie nie ma tu aktywnych wulkanów. Idziemy na Alto de Garajonay, to największy szczyt na Gomerze. Trasa numer 7 z El Contadero do Alto Garajonay liczy 2,6 km, ma około 130 metrów przewyższenia, a jej przejście zajmuje do godziny. Ciśniemy! Jeszcze raz macie widok na Teide. Dobra, szczyt zdobyty. Możecie popatrzeć sobie tutaj na widoczki z Alto de Garajonay. Nazwa Garajonay pochodzi z legendy o Gara, księżniczce z La Gomery, i Honaju, księciu z Teneryfy. Młodzi zakochali się pomimo konfliktu między wyspami. Honaj przepłynął ocean, by spotkać Garę, lecz po serii katastrof naturalnych starszyzna uznała ich miłość za zakazaną. Młodzi uciekli w góry La Gomery, gdzie na Alto de Garajonay zdecydowali się umrzeć razem. Zrobili ostrze z drzewa i przyszyli nim swoje serca, trzymając się w objęciach. Na pamiątkę tej tragicznej miłości najwyższy punkt wyspy nazwano od ich imion Garajonay. Jak widzicie, drogi są tu świetnie utrzymane, momentami wąskie, a ostre zakręty, ciągłe zjazdy i podjazdy skutecznie podnoszą adrenalinę. Na szczęście mamy auto z automatyczną skrzynią biegów, więc jeździ się komfortowo, aczkolwiek jest trochę stresu, aby nie przegrzać hamulców. Dobra, jedziemy powoli na kwaterę. Dziś zatrzymamy się w miejscowości Hermigua. Hermigua słynie z wyjątkowo łagodnego i przyjemnego klimatu. Temperatury rzadko spadają tu poniżej 18 stopni zimą i rzadko przekraczają 27 stopni latem. Mieszka tu około 1900 mieszkańców. Jest to świetny punkt startowy wielu ścieżek turystycznych prowadzących do Parku Narodowego Garajonay.
Zobaczcie, w jakich pięknych okolicznościach przyrody będziemy dzisiaj spali. Dobra, idziemy na lunch do lokalnej restauracji. Gmina Ermiguła rozciąga się w dolinie pokrytej tarasami uprawnymi, gdzie głównie uprawia się banany, a same tarasy schodzą aż w kierunku morza, co właśnie możecie zobaczyć. La Gomera słynie z uprawy bananów i produkcji likieru bananowego. Likier próbowaliśmy, daje się wyczuć smak bananów, ale jest mega słodki, więc raczej nadaje się on bardziej do drinków. Kolejny odcinek mistrzów parkowania. Jesteśmy na miejscu. Wbijamy do knajpy El Faro, czyli latarnia morska. Tak to wygląda w środku. Lokal prowadzi bardzo sympatyczna właścicielka. Serwuje tu krokiety z tuńczykiem, krewetki, kalmary a la romana, ryby, paeje, królika w pomidorach, kurczaka i sznycle wieprzowe. My skusiliśmy się na lokalną rybę sama, podobną trochę do dorady. Zaraz będziemy próbowali. A oto tortilla española, kalmary, krewetki, ziemniaki po kanaryjsku i nasza rybka. I oto ona nadchodzi. Tę burzę włosów każdy zna. Wszystko było mega smaczne. Ryba trochę bardziej oścista niż dorada, ale równie smaczna. Także lokal godny polecenia. Witam Was z La Gomery. Dziś przyjechaliśmy na punkt widokowy Mirador La Abrante. Mirador de Abrante bywa wymieniany jako jeden z najbardziej spektakularnych punktów widokowych w Hiszpanii dzięki swojej odważnej architekturze i panoramom. Jest położony na klifie na wysokości 620 metrów nad poziomem morza i zapewnia widoki na Dolinę Agulo, ocean, Teneryfę i oczywiście wulkan Teide. Najłatwiej dostać się tu samochodem, jadąc krętą i wąską trasą w górę klifu. Popatrzcie, jaka to jest magiczna roślinność. Witam Was z Marsa. Jest tutaj pięknie i cudownie. Czerwony piach na Abrante to nic innego jak wulkaniczna gleba bogata w tlenki żelaza. Wulkaniczne skały stopniowo się kruszą i utleniają na powierzchni, tworząc charakterystyczne czerwone piaski. Jedziemy właśnie zobaczyć słynne lasy wawrzynowe La Gomery. Często możecie spotkać się z nazwą lasy laurowa, to dlatego, że obie te nazwy odnoszą się do roślin z rodziny laurowatych. A więc wspomniane lasy występują tu na wysokości od 500 do 1400 metrów nad poziomem morza. Na tych wysokościach gromadzi się tzw. morze chmur, czyli wilgotne powietrze z nadatlantyku. Są to bardzo stare i wilgotne lasy, pozostałości z epoki trzeciorzędu. Zawsze zielone, gęste, z dużą ilością mchu i paproci, często z powite mgłą i chmurami. Lasy wawrzynowe można spotkać głównie tam, gdzie panuje łagodny, wilgotny klimat oceaniczny, czyli na przykład na Maderze, na Azorach, ale także w Japonii, na Tajwanie i na Florydzie. Zobaczcie, w jakim magicznym miejscu jesteśmy. Zobaczcie, tu jest jak w jakimś horrorze.
No mega miejsce. Dobra, wróciliśmy do San Sebastián de la Gomera. Idziemy teraz coś zjeść. Troszkę sobie dzisiaj pojeździliśmy po serpentynach górskich i potrzebujemy trochę odpocząć. Wchodzimy do Ambigu Restaurante. Knajpa wygląda trochę figo-fago, ale wszystkie dookoła są pełne, więc bierzemy to, co jest. I wjeżdża ryż z owocami morza, ośmiornica z batatem i łosoś z ziemniaczkami po kanaryjsku. Jak za tą cenę to szału nie było, ale czegoś oczekiwać od knajpy, która jest bardzo blisko portu, gdzie parkują wszystkie kruzery. A teraz pokaz lokalnego folkloru. Powoli kończymy naszą wycieczkę na Gomerze. Właśnie czekamy sobie w porcie Na prom, którym wrócimy na Teneryfę. Muszę przyznać, że wycieczka na Gomerę zarówno mi, jak i moim towarzyszom bardzo się spodobała, ze względu na niesamowite widoki, las wawrzynowy i generalnie spokojniejszy klimat. Na pewno jest to miejsce, gdzie chętnie wrócę pospacerować po szlakach górskich. Always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Witam Was. Dzisiaj będzie atak szczytowy na Barranco del Infierno. Piekielny wąwóz. Tak wygląda ekipa przed atakiem szczytowym. Po krótkiej, aczkolwiek przerażającej instrukcji ruszamy na szlak. Aby dostać się na trasę, wymagane jest wcześniejsze wykupienie biletów online, gdyż obowiązują tu restrykcje co do liczby osób, które mogą odwiedzić wąwóz każdego dnia. Bilet kosztuje 15 euro. Na trasie obowiązkowe jest noszenie kasku, które dostępne są na miejscu w cenie biletu wstępu. Dodatkowo można tu wypożyczyć kijki i obuwie trekkingowe. Sama trasa liczy około 6 km długości, ma 500 metrów przewyższenia i powinna zająć 3 godziny. Także idziemy! Pierwsza baza zdobyta, teraz jest aklimatyzacja. A to szerpowie idący założyć poręczówki przed atakiem szczytowym. Piekielny ten wąwóz. Nazwa Barranco to po prostu hiszpańskie słowo oznaczające wąwóz, a Barranco del Infierno to piekielny wąwóz. Nazwa ta została nadana przez pierwszych osadników, którzy byli przerażeni surowością, stromizną i mrocznością terenu, co kontrastowało z przyjemniejszymi obszarami wyspy. Według legend nazwa Barranco del Infierno pochodzi od wierzeń miejscowej ludności, która uważała, że często pojawia się tu diabeł, kusząc ludzi i wabiąc ich w głąb wąwozu, aby uwięzić ich tu na zawsze. Jesteśmy teraz na dnie wąwozu. Mamy taką przecinkę przez dno, zaraz będziemy znowu podchodzili do góry. Wow, ale zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Płynie jakiś strumyczek. Wąwóz Barranco del Infierno znajduje się w pobliżu popularnej miejscowości Adeje i prowadzi do najwyższego wodospadu na wyspie, oferując możliwości zobaczenia lokalnej flory i fauny oraz jaskiń Guanczów, którzy tu pomieszkiwali. Dla rdzennych mieszkańców Guanczów wąwóz ten był miejscem świętym, pełnym energii i tajemnic. Wąwóz stanowił dla nich naturalne schronienie. Do dziś w ścianach wąwozu można znaleźć liczne jaskinie, w których znajdowano narzędzia, ceramikę, a także mumie Guanczów, co czyni to miejsce ogromnym stanowiskiem archeologicznym.
więc baranek del Infierno zdobyty, zdjęcia wodospadu zrobione, także wracamy do bazy. Idziemy w stronę słońca. Spacer po piekielnym wąwozie ogłaszam za zakończony. Jeszcze tylko rzut oka na pobliską miejscówkę tuż przy wejściu do wąwozu i może jakąś szybką kawkę. Tu mamy tradycyjną kanaryjską kawę Lecie Lecie. Ten epizod kończymy i przenosimy się w okolice San Cristobal de la Laguna. Dziś przyjechaliśmy na Mesa Mote, gdzie znajduje się pomnik poświęcony ofiarom największej katastrofy w dziejach lotnictwa, która odbyła się tutaj na lotnisku Tenerife North. I zaraz mam nadzieję, że zobaczymy ten pomnik. W tle widać dolinę, w której jest lotnisko Teneryfa Północ, gdzie całe zdarzenie miało miejsce. Pomimo upływu blisko 50 lat widać, że jednak czasami pojawiają się tu ludzie, którzy przynoszą kwiaty. Katastrofa z 1977 roku była największą katastrofą w historii lotnictwa. Doszło wówczas do kolizji dwóch Boeingów 747 na pasie startowym lotniska Los Rodeos, dziś zwanego Tenerife North, w wyniku czego zginęło 583 osoby. Lotnisko było wówczas mocno zatłoczone, gdyż przekierowano na nie samoloty z Gran Canarii po zgłoszeniu zamachu bombowego. Okolice tego parku czy placu, gdzie jest położony pomnik, są strasznie zdezolowane. Trochę zastanawiam się, dlaczego Hiszpanie o to nie dbają. Nie wiem, czy to jest jakiś dla nich obiekt hańby, trudno mi powiedzieć. Ale jest to super zapuszczone miejsce i w ogóle nie widać tutaj turystów. Poszperałem trochę w internecie i chyba już wiem, o co chodzi. Otóż katastrofa nie była hiszpańska. Dla Hiszpanii była to tragedia na jej terytorium, ale bez hiszpańskich ofiar. Jej ofiary pochodziły głównie z Holandii i USA. W związku z tym nie powstała więc silna lokalna presja społeczna, aby utrzymać pomnik i regularnie go odnawiać. Przyjechaliśmy w góry Anaga na krótki spacer hike Sendero de los Sentidos. Najdłuższy wariant trasy liczy 1,2 km długości, ma 100 metrów przewyższenia i zajmuje do 1,5 godziny. Dobra, po długiej walce udało nam się zaparkować. Jest tutaj bardzo mało miejsc parkingowych, dużo turystów. Przyjechaliśmy na szlak Sendero de los Sentidos. Jest tutaj dosyć pięknie. Zresztą sami popatrzcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Ciekawie. O, szlak jest bardzo przyjemny. Fajny na taką krótką przebieżkę. Dobra, szlak na początku prowadził na dół. Teraz idziemy pod górę. Jest trochę ciężej, ale bardzo przyjemny taki korytarz z drzew, z gałęzi. Wybraliśmy dłuższą wersję trasy, a właściwie najdłuższą. Jak widać, tu jest dużo mniej ludzi. Większość robi króciutką trasę, idą z dzieciakami, zaraz wracają. Dobra, mission completed. Dotarliśmy na parking i zjeżdżamy na dół. Zjechaliśmy z gór i po drodze jeszcze zwiedzamy miasteczko San Cristobal de la Laguna. Zobaczcie sobie.
A tu specjalnie na mój przyjazd rozłożono fioletowy dywan, którym kroczę przez to miasto. Wróciliśmy do knajpy Brisas del Medano, ponieważ nam tutaj bardzo smakowało. Mnie w menu zaintrygowało El Secreto Iberico, o którym kiedyś słyszałem od hiszpańskiego taksówkarza. To podobno najlepsza część świnki. Marmurkowe mięso w strukturze i smaku przypomina podobno wołowinę wagyu. Sprawdzimy. Dziś poleciała paella z owocami morza, kalmary, salpicon z ośmiornicy, tuńczyk i El Secreto Iberico. A więc Secreto Iberico okazało się być bardzo pyszne. Wszystko podparliśmy kawką Barranquito. Kawa pyszna, aczkolwiek mega słodka. Kończymy i zapraszam na kolejny film z Teneryfy. Cześć! Dziękuję za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się mój film, polajkuj go i zapraszam do subskrypcji.